Witam Państwa serdecznie. We wnętrzu, które widzimy na ekranie, zostały użyte szafki nietypowe. Są to szafki do zabudowy sprzętu AGD, czyli chłodziarko-zamrażarki, ekspresu do kawy, piekarnika kompaktowego oraz kuchenki mikrofalowej. Żeby stworzyć takie szafki, wychodzimy z wizualizacji, a na pasku narzędzi odnajdujemy ikonkę Edytor szafek. Wybieramy edytor szafek użytkownika i czekamy na otwarcie okna edytora, które możemy powiększyć na cały ekran. Jeżeli chodzi o poruszanie się w edytorze, to lewym przyciskiem myszy obracamy szafkę pod dowolnym kątem. Scrollem oddalamy lub zbliżamy widok, natomiast prawym przyciskiem myszy zmieniamy położenie góra-dół, prawo-lewo. Jak widzimy, automatycznie zaznacza nam się szafka prosta do modyfikacji. Więc żeby zmienić w niej wymiary, na początku wejdziemy w edycję korpusu. W wymiarach szafki zmieniamy to, co potrzebujemy, szerokość, głębokość oraz wysokość. My akurat zmienimy tylko wysokość na 2010. Grubość płyty zostawiamy, położenie szafki również. W parametrach dodatkowych zaznaczymy brak pleców, gdyż szafka do zabudowy chłodziarko-zamrażarki takiej właśnie zmiany potrzebuje. Wszystko akceptujemy przyciskiem OK. Następnie wchodzimy w edycję frontów. Dwuklikiem lewym przyciskiem myszy zaznaczamy front przedni, a następnie z tego poziomu klikamy na front lewym przyciskiem myszy. Front możemy podzielić na dwa sposoby. W pionie, jak również w poziomie. My akurat potrzebujemy podziału poziomego, więc kliknę w ikonkę drugą. W parametrach podziału liczbę części możemy zwiększyć lub zmniejszyć, natomiast podział zostawimy jako pół na pół. Klikamy dalej. Front dolny w naszej szafce będę chciała zmniejszyć do 713 mm, więc zaznaczam go. Najeżdżam na żółty kwadracik, aż pojawi się strzałka, klikam lewym przyciskiem myszy i ciągnę myszką w dół. Puszczam i wpisuję wymiary. 713, OK. Następnie zaznaczam AGD i lodówkę. Potwierdzam. W rozmieszczeniu uchwytów wybieram umiejscowienie uchwytu. Ponieważ miałam zaznaczony front dolny, uchwyt znajdzie się na górze. Można go obrócić pionowo, można usunąć i można wybrać inne miejsce. My sobie usuniemy i wybierzemy tutaj w poziomie. Potwierdzamy OK i to samo robimy z górnym. Rozmieszczenie uchwytów, tym razem uchwyt znajdzie się tutaj. OK. Wszystko potwierdzamy OK, wychodzimy z okna i w tym momencie wstępnie szafkę już mamy gotową. Teraz ustawimy sobie widok, żebyśmy pamiętali, która to była i wchodzimy w bazę danych, zapisz szafkę jako, dane podstawowe i nadajemy nazwę. Na przykład będzie to lodówkowa AGD. Grupę możemy wybrać spośród tych, które już mamy, albo stworzyć nową. Poziom zostawiamy albo 100 mm, albo więcej. Wszystko akceptujemy przyciskiem Zapisz i jak widzimy, szafka lodówkowa jest już w bazie. Żeby stworzyć szafkę piekarnikową, nie musimy na nowo tworzyć z szafki prostej podziały, które zrobiliśmy już, tylko już z tego poziomu możemy zmodyfikować szafkę. Ponownie wchodzimy w edycję frontów, zaznaczamy i teraz ten front również podzielimy w poziomie na dwie części. Więc klikam na podział, dalej, zaznaczam środkowy front, rozmieszczenie uchwytów i usuwam uchwyt. OK. Teraz zmniejszę wymiar do 460 mm. Potwierdzę przyciskiem OK, zmienię na AGD oraz piekarnik. OK. Wszystko potwierdzam, wychodzę z okna i w tym momencie wstępnie szafkę już mam gotową. Ale chciałabym jeszcze wstawić półki, więc żeby to zrobić, wejdę na początku w model siatkowy.
a następnie w ikonkę edycja półek. Dodaj półkę. Pierwsza z nich będzie na wysokości 690 mm. Potwierdzam OK. Drugą nad piekarnikiem wstawimy na wysokości 1155 mm. Potwierdzamy. I kolejną jako podział za górnym frontem wstawimy na wysokości 1550 mm. Wszystko akceptujemy przyciskiem OK. Wracamy do widoku cieniowanego. Ustawiamy szafkę do zdjęcia w naszej bazie i w bazie danych mamy do wyboru dwie opcje. Jeżeli zechcemy zapisać zmiany w szafce, to nadpiszemy szafkę piekarnikową nad szafkę lodówkową. Więc w tym momencie, żeby ją zapisać jako następną, wybierzemy tę drugą opcję. Zapisz szafkę jako. W danych podstawowych zmienimy nazwę. Zostawimy szafki dolne, poziom również i zapiszemy. Druga szafka pojawiła nam się w bazie. Teraz wyjdziemy z okna edytora szafek. Wejdziemy w szafki. Przełączymy się z uniwersalnej bazy mebli kuchennych na bazę użytkownika. I jak widzimy, szafki mamy już w podglądzie. Możemy je teraz wstawiać do naszego wnętrza i projektować. Dziękuję Państwu za uwagę.